22 lata temu wyszła gra, która próbowała przełamać schemat i zrobić z robaków epickich władców. Dziś cofam się do klasycznych robaków, które znów pola walki traktowały jak piaskownice z dynamitem. Przyjrzymy się dziś Wormsforce Oblężenie. Tej części serii, która próbowała zrobić coś bardziej ambitnego niż strzelanka w turowym klimacie i spojrzymy, jak się to staro-nowoczesne podejście trzyma z perspektywy czasu. Ja jestem Cybixenie i zapraszam na materiał. Wormsforce Oblężenie z oryginału Wormsforce Under Siege to gra strategiczna z elementami turowymi wydana w 2004 roku przez Team 17, należąca do kultowej serii Worms znanej z humorystycznych walk robaków. Produkcja ukazała się na PC, PS2 i Xbox Classic i była kontynuacją prób przeniesienia klasycznej formuły w trójwymiarowy świat, jaki pojawił się już w Wormsach 3D, w odróżnieniu od typowych odsłon, gdzie celem jest eliminacja każdego robala przeciwnika. W Oblężeniu dochodzi nowy warunek zwycięstwa – niszczenie fortec przeciwnika i budowanie własnych fortyfikacji, a nie tylko wymiana bombami i granatami. Na pierwszy rzut oka Wormsforce jest jak standardowa odsłona serii. Robaki, bronie, strzelanie w turach. Tylko tyle, że tym razem każdy zespół zaczyna z własną fortecą i to jej obrona jest kluczowa. Forty mogą być rozbudowywane i ulepszane o strategiczne budowle oferujące różne bonusy. Aby używać broni, trzeba stawiać wieże, a im wyższa klasa wieży, tym większy dostęp do nowych broni. Zniszczenie twierdzy automatycznie oznacza porażkę danej drużyny. W trybie fabularnym przemierzamy kampanie osadzone w różnych historycznych i mitologicznych epokach od starożytnego Egiptu przez Grecję średniowiecze po Daleki Wschód, co dodaje odrobinę klimatu scenografii i humorystycznych odniesień do walk robaków w nietypowych realiach. To, co najbardziej wyróżnia Wormsforce Oblężenie, to system budowy i oblężenia. Coś, czego w klasycznych Wormsach nigdy wcześniej nie było w tak rozbudowanej formie. Przez większość czasu gra zmusza gracza do balansowania między budową własnej warowni a atakowaniem wrogiej. Zawsze zaczynamy od warowni i możliwości budowania wież. Niektóre struktury, takie jak szpital, generuje apteczki, aby leczyć własne robaki, a po ich śmierci nawet wskrzeszać, więc często warto zniszczyć najpierw ten budynek, zanim weźmiemy się za robale. Do arsenału dołączyły nowe bronie i narzędzia, a ich efektywność często zależy od tego, czy posiadamy odpowiednie budynki. Na przykład taka cytadela odblokowuje potężniejsze ataki niż taka zwykła wieża. Jeden z budynków specjalnych, fabryka broni, oferuje właśnie produkcję całego arsenału, tak więc na brak zaopatrzenia nie ma co się martwić. Z ciekawszych budynków jest laboratorium, które zwiększa obrażenia od broni. Tradycyjne Wormsowe bronie i żarty dalej są obecne, ale sposób ich wykorzystania zmienia się z powodu budowania i obrony. Teraz nie tylko strzelasz, ale planujesz konstrukcję, kontrolujesz dostęp do nowych narzędzi i decydujesz, kiedy i gdzie je wykorzystać. No a jakie jest wrażenie po latach i czy gramy dalej klimat? Powiedzmy sobie tak, jeśli grałeś w klasyczne Wormsy, to Force początkowo wyda się dziwne. Mechanika budowania zmienia tempo rozgrywki. Nie jesteśmy już tylko drużyną z ogródka, a całym robaczym królestwem. Sceneria historyczna robi robotę i jest bardzo ciekawie zaprojektowana. Osobiście powiem, że mimo inności, to jest to dla mnie na plus. Bawiłem się świetnie i nieraz wracałem do niej na przestrzeni lat. Niemniej jednak, tak jak już wspomniałem, jeśli ktoś po raz pierwszy zetknie się z tym tytułem, na przykład po tym materiale, będzie mógł doznać szoku, jeżeli zna tylko Wormsy z oryginalnych walk drużynowych. Z plusów to, co działa dobrze, to świeże spojrzenie na znaną serię. Budowanie fortów to potencjalnie świetny pomysł, który daje większą głębię taktyczną niż tylko zwykłe naparzanie się robakami po tym, co mamy pod ręką. Budować forty trzeba z głową, nie można zastawiać się zwykłymi wieżami, bowiem jeżeli postawimy tylko wieżę, za którą zaraz będzie szpital, to tracąc dostęp do tego szpitala poprzez zniszczenie nam tej wieży, tracimy również szpital. Także strategiczne budowanie naszych konstrukcji jest tutaj też ważne. Humor serii i znane nam bronie są ciągle obecne. Takie klasyczne granaty czy bazuka są ciągle do naszej dyspozycji, bo katapult czy armat. Nie mówiąc już o bardziej epickich sposobach na zniszczenie robali wroga, jak na przykład koń trojański czy wystrzelenie biskupa z armaty. Jest też tryb gry solo i wieloosobowy. Nadal można grać z innymi, co daje zabawę w grupie, przy piwie lub online. Niemniej jednak, żeby grać online, prawdopodobnie będzie trzeba używać serwerów zewnętrznych, gdyż gra aktualnie jest dostępna tylko na Gogu i szczerze nie mam pojęcia, jak ona działa, gdyż sam korzystałem ze swojej własnej prywatnej wersji pudełkowej. To, co działa gorzej, to dla niektórych mechanizm i budowy i planowania mogło spowolnić rozgrywkę, co czyni ją mniej typu odpal i strzelaj niż klasyczne Wormsy, przy których można się odmurzyć. Sterowanie kamery to katorga. Trójwymiarowa przestrzeń i statyczna kamera sprawiają, że łatwo się zgubić
i źle ocenić trajektorię. Do tego czasem kamera jakby żyła swoim życiem, nieźli była posłuszna graczu. Same oceny są mieszane. Gra ma często niższe noty niż klasyczne części, a część społeczności uważa ją za dziwaczną hybrydę zamiast pełnoprawnej ewolucji. Czy warto dziś wrócić do Worms Force Oblężenie? To już nie jest zwykłe Worms. To bardziej taktyczna gra turowa z elementami budowy i strategii. Jeśli kochasz Armageddon albo World Party za imprezowy szybki start, to możesz się zdziwić. Ale jeśli lubisz planowanie, rozkminę, budowanie fortów i strategiczne elementy w grach, to Force Oblężenie nadal ma swój urok. Dziś, prawie 20 lat po premierze, gra może wydawać się archaiczna, kamera i sterowanie może frustrować, ale mechanika i humor wciąż stoją solidnie. Jeśli odnajdziesz się w tej mieszance strategii z Wormsowym absurdem, to tytuł, który naprawdę zasługuje na uwagę. Podsumowując, grę poleciłbym przede wszystkim fanom serii Worms, graczom, którzy lubią lekką strategię turowe z humorem oraz osobom nipam, które pamiętają stare Wormsy i chcą spróbować czegoś innego. Natomiast nie polecam jej wszystkim fanom czystych Wormsów, którzy chcą tylko strzelać i żartować bez jakichś elementów strategii. Nie polecam jej również graczom, którzy oczekują szybkiego i zręcznościowego tempa bez rozbudowy i planowania. No i tak samo nie polecam im tym, którzy nie lubią tego 3D-owego klimatu w Wormsach. Czy Worms Force Oblężenie to klasyk tak silny jak Armageddon? Raczej nie. Czy jest ciekawym eksperymentem wartym ogrania dziś? Raczej tak. Jeśli lubisz strategię i robaki z dynamitem, to nawet zdecydowanie. A wy pamiętacie tę forteczną wersję robaków? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy kiedyś ogrywaliście, albo czy może zamierzacie wytestować taką dziwaczną wersję Wormsów. Zachęcam Was również do zostawienia subskrypcji na tym kanale, dzwoneczka oraz zajrzenia naszego Patronite'a, czy skorzystania z naszego kodu na Instagaming. Tyle ode mnie na dzisiaj. Żegnam Was cieple. Na razie.